Kod na grę otrzymałem od Ubisoft Polska, jednak wszystkie opinie padające w tym filmie należą wyłącznie do mnie. Nie ukrywam, że jestem fanem serii Assassin's Creed, choć subiektywnie mogę stwierdzić, które części mi się podobały, a które nie. Mirage kibicowałem dość mocno, co zapewne wielu z was widziało na NR-Flashach. Podobały mi się pomysły Ubisoftu, aby gra była o wiele mniejsza, ale bardziej skondensowana. Mirage na pewno nie jest najlepszą grą serii, ale bardzo dobrym asasynem, jednak aby to zrozumieć, trzeba poznać, czym tytuł z tej recenzji jest. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja Assassin's Creed Mirage w wersji na PlayStation 5. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że Ubisoft od początku jasno komunikował, że Mirage będzie powrotem do korzeni serii i będzie mniejszą częścią względem poprzednich. I tutaj mam wrażenie, że Ubi trochę strzeliło sobie w stopę, bo gracze i tak porównują Mirage do Valhalli, zarzucając, że tam było więcej wszystkiego. Jednak jeśli jesteś fanem od pierwszej części serii, przebrnąłeś przez wszystkie bagatela 17 znaczących odsłon serii jak ja, wiesz, że Mirage to powrót do starego asasyna, jednak z pewnymi usprawnieniami. Historia skupia się na Basimie ibn Ishaq, który nie jest zupełnie nową postacią, bo poznaliśmy go przy okazji Assassin's Creed Valhalla. Tutaj przedstawiono jego początki od momentu, jak był zwykłym złodziejaszkiem na ulicach Bagdadu, jednak jego celem było przystąpienie do Bractwa Ukrytych, czyli asasynów. Wskutek pewnych wydarzeń Basim w końcu przechodzi trening i staje się pełnoprawnym członkiem Ukrytych. Przed bractwem trudne zadanie wyśledzenia i wyeliminowania członków tajemniczej organizacji kryjących się za mosiężnymi maskami, którzy po trupach próbują zdobyć tajemnicze, starożytne artefakty. Od samego początku widać, że Mirage ma problem z ekspozycją postaci. Basim jest bohaterem totalnie nijakim, nie wzbudza żadnych emocji, mnie nie udało się z nim uzyskać jakiejkolwiek więzi. Choć gra stara się przekonać nas początkiem, że ma on jakąś historię, jest to jednak takie dość płytkie i mało znaczące. Również większość postaci zapominamy w momencie, jak znikną nam z ekranu. No może poza mentorką Basima, niejaką Roshan, ale to z powodu jej dziwnego przepitego głosu. Cała reszta to figurki, które pojawiają się, znikają i nie zostawiają po sobie zupełnie nic. Problemem Mirage jest też to, co w mojej opinii trochę również trawiło Origins. Historia Bagdadu jest dość nieznana. Nie mamy na czym zawiesić swojego zainteresowania. Może i to są postacie historyczne, ale niewielu z graczy będzie w stanie gdzieś te postacie w historii umieścić. Łatwo porównać tutaj Mirage do chociażby trylogii Ezio czy Assassin's Creed 3, gdzie występowały również postacie historyczne, ale były rozpoznawalne i samo to było już wartością dodaną. Tutaj widzę kolejnego typa w turbanie, ale nie mam zupełnie pojęcia, kim on jest i co on w ogóle tutaj robi. Choć Basim jest nijaki, całkiem nieźle wypadła sama historia. Miałem wrażenie, że jest tutaj jakiś większy spisek, który trzeba rozwiązać. Podobał mi się też prolog w siedzibie asasynów, bo jest pokazana nawet cała ceremonia przyjęcia do bractwa, jak i powróciło obcinanie palucha. Na pewno Mirage bardziej stawia na pokazanie samego bractwa, a nie sytuację, gdzie asasyni są jedynie tłem do opowiadanej historii, jak to było w Valhalli. Tutaj to bractwo gra główną rolę i jest to dobre zagranie. Dlatego jako seria o asasynach wypada bardzo dobrze i fani mogą czuć się usatysfakcjonowani. Seria oczywiście pozbyła się irytujących elementów z animusem, teraz nawet nie do końca wiadomo, czy gra też jest wspomnieniem, czy po prostu historią z tamtych czasów, choć są niewielkie, wydaje mi się, tropy, że jednak wciąż jest to wspomnienie z animusa, no ale głowy sobie uciąć za to nie dam. No właśnie, misje fabularne są świetne, choć trzeba przyznać, że tych najbardziej pomysłowych jest dość mało, ale stawiają one przed nami ciekawe zadania, na przykład jak wywabić typa z pokoju, aby wykonać na nim zabójstwo. Warto dodać, że w zasadzie wszystkie misje możemy przechodzić na kilka sposobów. Możemy korzystać z pomocy lub, tak jak ja lubię, najbardziej brać wszystko na klatę i być samowystarczalnym. Tutaj wszystko zależy od twojego sposobu gry i widać, że Mirage w tej materii jest dość elastyczny. Obok misji fabularnych dodano kilka misji pobocznych, które kontraktujemy w siedzibie
siedzibie asasynów. Nie ma tutaj niestety nic specjalnie wybitnego. Zazwyczaj polega to albo na zabiciu kogoś w strzeżonym forcie, albo śledzeniu kogoś przez kilka minut i znów zabicie go w strzeżonym forcie, albo wyprowadzenie kogoś ze strzeżonego fortu. Misje poboczne nie zaskakują oryginalnością, ale też przy nich się specjalnie nie upocimy. Jako że gra jest mniejsza, zapomnijcie o terenach znanych z Valhalli czy Odyssey. Gra jest skupiona bardziej na Bagdadzie i okolicach. Nie jest to jakaś super skondensowana mapa, ale na tyle niewielka, że gdziebyś na mapie nie stanął, widać na horyzoncie Bagdad. Więc głównie akcja toczy się za murami miasta. Nawet jeśli wyskoczymy poza miasto, to tereny nazwane tutaj dzicz nie mają zbyt wielu miejscówek wartych odwiedzenia. Mirage ewidentnie spuścił z tonu w zasadzie we wszystkim. Jest mniej znajdziek, mniej perek, wszystkiego w zasadzie jest mniej. Ale po kolei, gra mocno stawia na skradankowy aspekt i to dopracowano świetnie. Uważni gracze znajdą pewnego rodzaju odniesienia do mechanik z Blacklista. Gra jest szybka i dynamiczna, nie ma tutaj powolnego człapania za przeciwnikiem, raczej wszystko dzieje się w wartkim tempie. Podbieganie do przeciwnika, zasadzenie mu sztyletu w żebro i szybki trucht do kolejnego. To sprawia, że nawet gościnny wypad na jakieś większe, dobrze strzeżone lokacje nie zamula. Basim bez problemu może chować się w wysokich trawach, gwizdać na przeciwników i punktować jednego za drugim. Mam też wrażenie, że mocno zwężono pole widzenia przeciwników, jak i stępiono ich słuch. Pokonywanie 2-3 przeciwników, którzy stoją do siebie odwróceni plecami i oddaleni są o jakieś 2 metry, nie stanowi problemu. Również wzrost ich zainteresowania został mocno obniżony. Można stać kilka metrów przed nimi i spokojnie czekać, aż pasek się zapełni. Ba, nawet można zostawić trupa na ścieżce innego przeciwnika i nie zawsze wzbudzi to jego zainteresowanie. Czasami tak, ale częściej ma to jednak gdzieś. Basim nadal również może chować się w stogach siana, skąd też może eliminować kolejnych patafianów bez narażania się na ataki. Wbrew pozorom, te ułatwienia sprawiają, że gra się w to lepiej, bo po kilku godzinach po prostu kasujesz ich metodycznie, bez zbędnych przestojów, przez co skradanka po prostu się nie nudzi. Jeśli jednak dojdzie do wykrycia naszego bohatera, wszyscy dobywają szabli. Walka bronią białą jest oparta na ciosie, parowaniu i uniku. Zasada jest prosta. Jak wróg podświetla się na żółto, robisz parowanie. Jak na czerwono, unik. Przy czym parowanie pozwala na odrzucenie przeciwnika, oszołomienie go i eliminację jednym ciosem, przez co walki nawet z kilkoma przeciwnikami są dość proste. Nawet czasami szybciej idzie wycięcie w pień typów na otwartej przestrzeni niż bawienie się w podchody. Co ciekawe, przeciwnicy również nie bardzo są zainteresowani walką, więc nie jest tak, że wszczęcie bójki powoduje, że od razu zlecą się wszyscy dookoła. Oczywiście jeśli tylko nie wszczęto alarmu. Pokonasz 2-3, a reszta wciąż chodzi sobie nieświadoma i nadal potem możesz grać po cichu. Obok zwykłych lojtasów mamy jeszcze okutanych typów, których nie można pokonać zwyczajnie waląc w nich mieczem. Zazwyczaj trzeba wykonać unik i lać ich po plecach. Faktycznie ci przeciwnicy w połączeniu z leszczykami mogą stanowić jakiś tam problem na początku, ale po kilku godzinach ogarniamy temat w kilka sekund. Powróciło ptaszysko orzeł Enkidu, który pełni rolę drona. Oznacza dowolną ilość celów, pozwala ogarnąć, gdzie są ważne miejsca związane z misją. Co jakiś czas, jeśli na dachu jest łucznik, ptaszysko ucieknie i nie mamy do niego dostępu do momentu wyeliminowania łucznika. Drono-orzeł mocno ułatwia zabawę, choć uważam, że na dobrze strzeżonych miejscówkach oznaczenie przeciwników jest bardzo pomocne, aby nie wleźć przez pomyłkę buciorami komuś przed japę i nie wywołać alarmu. Mamy też broń dodatkową, to znane z wcześniejszych gier strzałki, powodujące, że przeciwnik wpada w szał, bomby dymne czy pułapki gazowe. Każdy z tych elementów możemy 3-stopniowo ulepszać, przy czym każdy stopień otwiera jedną, a potem dwie z 3 możliwości, którą możemy wybrać i dowolnie zmieniać. Na przykład, czy chcemy mieć więcej bomb, czy większy zasięg, czy większy promień wybuchu i tak dalej. Jednak uczciwie przyznam, złagodzenie poziomu trudności sprawiło, że bardzo rzadko korzystałem z tych możliwości, a z niektórych wręcz nigdy, bo nie było po co. W Mirage'u dodano jeszcze patent znany z serii Splinter Cell, czyli tryb skupienia. Jeśli mamy zapełniony pasek skupienia, możemy oznaczyć do 5 przeciwników i Basim automatycznie ich pokona, teleportując się z miejsca na miejsce. To jeszcze bardziej ułatwia grę, bo nawet grupka przeciwników nie stanowi teraz najmniejszego problemu. Im bardziej narozrabiamy, tym bardziej wzrośnie nasz pasek rozgłosu. Im bardziej zapełniony, tym szybciej będą reagować strażnicy na ulicach.
Możemy go zmniejszyć, zrywając plakaty ze swoją podobizną lub przekupując mówcę na ulicy. I tutaj wprowadzono kolejny element, tak zwane sztony. Wcześniej można było wszystko zrobić za hajs, teraz musimy te sztony zdobyć, a zdobędziemy je albo za zadania poboczne, albo za szukanie znajdziek. Sztony też przydadzą nam się do obniżenia ceny w sklepach, jak i przekupieniu osób postronnych, które pomogą nam w wykonaniu misji. Pomysł był dobry, bo na pomoc trzeba teraz zapracować. A to grupka ludzi wprowadzi nas do lokacji, trochę jak w pierwszej części, kiedy Altair mógł udawać mnicha, a to banda najemników zacznie walczyć, odwracając uwagę i tak dalej. Do każdej takiej akcji potrzeba sztonu innej kategorii, więc gra niejako zachęca do spróbowania różnych działań pobocznych, aby potem móc skorzystać z możliwości, jakie daje nam dana misja. Wraz z progresem Basim zdobędzie doświadczenie, a to przełoży się na punkty, którymi odblokowujemy perki z 3 drzewek. I tutaj zaskakuje niewielka ich ilość. Tradycyjnie część przydatna, część nie i po jakimś czasie pakujemy już w cokolwiek, aby tylko odblokować wszystko. Oczywiście Assassin z znajdźkami stoi. Mamy tutaj do odkrycia miejsca historyczne, mamy szukanie ksiąg, skrzyni z wyposażeniem czy zadanie, gdzie kradniemy jakieś artefakty. Faktem jest, że nie ma tego aż tak dużo i ja ukończyłem grę na 100% w niecałe 27 godzin, co jak na wynik, patrząc na wszystkie gry z serii, jest zaskakująco krótkim czasem. Na niektóre znajdźki trzeba zasłużyć, na przykład na skrzynię z wyposażeniem. Czasami jest to zagadka polegająca na znalezieniu i wykradzeniu klucza właścicielowi do jakiegoś budynku, czasami na użyciu odpowiednio wybuchających dzbanów. Nie będą to zagadki, na których nasz mózg eksploduje, ale takie całkiem fajne uprzyjemniacze, które nie polegają na dźganiu kolejnych oponentów w dobrze strzeżonych fortach. Oczywiście również powróciły wieże do synchronizacji, ale to chyba było wiadome, bo to jeden z największych znaków rozpoznawczych marki. Również mocno uszczuplono ilość dostępnego oręża i elementów ubioru. Teraz jest ich dosłownie kilka, przy czym każdy z nich możemy ulepszać, jeśli posiadamy odpowiednią ilość zasobów i w sumie również oceniam to na spory plus, bo dziesiątki toporków, kapot mnie męczyło. Tutaj mamy po kilka wersji jednego oręża i już. Łatwo dobrać to, co nas interesuje. Obok tych podstawowych elementów mamy jeszcze barwniki do strojów czy medaliony, ale pełnią one rolę głównie dekoracyjną, więc nie ma sensu się nad nimi pochylać. Oczywiście broń, jak i elementy ubioru mają jakieś dodatkowe cechy, które będą zwiększane wraz z kolejnymi ulepszeniami. Jeśli znudzimy się Bagdadem i postanowimy udać się poza jego teren, nadal znajdziemy tam aktywności i mniejsze wioski. Do podróży możemy korzystać z wielbłąda, na którym można poginać do dalej położonych miejsc. Na terenach dzikich zadbano też o faunę. Majestatycznie zrywające się do lotu flamingi, strusie, gepardy stanowią ładne tło, które wprowadza życie do niezamieszkałych i dość pustych terenów. Jeśli chodzi o oprawę, jest nierówno. Bagdad wygląda niesamowicie. Kolory, ilość detali, naprawdę na początku można się tym bogactwem zachłysnąć. Po świetnym Paryżu z Unity, Bagdad jest moją drugą ulubioną miejscówką w serii. Jest tutaj moc. Niestety kontrastuje to z bardzo kiepsko wykonanymi postaciami, ich drewnianą mimiką. Nawet nie chodzi o NPC-ki, bo to wiadomo, ale główne postacie przypominają te z PlayStation 3, także dobrze nie jest. Cutscenki na silniku gry są wyjątkowo kiepskie i widać, że poskąpiono na nie budżetu, przez co przypominają randomowe scenki z poprzednich Asasynów. Co jak co, ale te filmy, które pchają akcję do przodu, powinny być wykonane na najwyższym poziomie, a tutaj w tej materii gra mocno zawodzi. Miejscami również szwankuje oświetlenie, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach. Wszystko wygląda płasko i nierealistycznie. Pochwalić jednak muszę działanie gry. Odpaliłem ją od razu w trybie wydajnościowym i faktycznie Mirage dość dzielnie trzyma klatkarz na poziomie 60 FPS-ów. Czy Assassin's Creed Mirage to wybitna gra? Nie. Czy wybitny Assassin? Też nie. To dobra gra i bardzo dobry Assassin. Bawiłem się przy nim na tyle dobrze, że ukończyłem grę na 100% z dużą przyjemnością. Owszem, to nie jest rozbudowany moloch jak Valhalla, ale to było wiadome od samego początku. Ba, to nawet jeden z najkrótszych Assassinów w historii, jeśli weźmiemy pod uwagę te kanoniczne części serii. Owszem, brakuje tutaj trochę świeżych pomysłów. Raczej mamy recykling wszystkiego, co kiedyś już było. Bardzo dobrze
dobrze dopracowano skradanie, przez co gra się szybciej, płynniej i przyjemniej. Zmniejszono ilość zbieractwa na tyle, że bez problemu ogarniecie grę na 100% i nie zajmie wam to pół życia. Doskonale zaprojektowano miasto i lokacje, no ale niestety straszą kiepskie postacie. Gra ma swoje plusy i minusy, jednak widzę przewagę tych pierwszych i uznaję, że Mirage to dobry eksperyment i przyznam wam się, że nie czułem takiego zmęczenia jak po 100 godzinach w Valhalli. Na pewno Mirage nie będzie wymieniany jako najlepsza gra z serii, ale to wciąż bardzo solidny tytuł godny polecenia. I powiem szczerze, że wolę takie Assassiny na 20-30 godzin, bardziej dopracowane w mechanice niż rozbudowane kolosy z tysiącami znaczników na mapie. Uznaję, że eksperyment się udał i Mirage wart jest sprawdzenia. Dlatego na koniec dodam tylko, że polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.